moje przyjaciele i gości kanału Zrobione Ręcznie OLM. Ja jestem bardzo optymistyczną osobą, ale wczoraj naprawdę załamałam się. Nagrywałam dla Was film cały dzień. Przeróbka jeansów w sukienkę. I wyobraźcie sobie, po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Wieczorem, kiedy usiadłam obejrzeć, jaki materiał już mam, się okazuje, że film się nie nagrał. Moja kamera nie nagrała całej mojej pracy, która była zrobiona wczoraj. No, oczywiście było mi przykro z tego powodu, ale cóż, jak to się mówi, trudno. Więc chcę dzisiaj, moi drodzy, pokazać Wam tą moją pracę, mój projekt na tym etapie, na którym jest dzisiaj i pokażę jego sfinalizowanie. No szkoda mi, akurat ten moment, gdzie przerabiam, właściwie technicznie przerabiam spodnie, dżinsy w sukienkę. Najpierw spódnicę, później dokładam górną część. Tak chcę, taki był mój zamysł. No, nie udał się. Zaczęłam wczoraj też, tak jak chciałam, zmienić te dżinsy, wprowadzić design, zrobić tę rzecz niepowtarzalną. Wczoraj zrobiłam nadruki, które już Wam nie pokażę, niestety. Zrobiłam aplikację, które Wam nie pokażę, ale pokażę, co będę robić dalej, więc przepraszam, następnym razem będzie lepiej. Nie wiem, co się stało. Też mi z tego powodu jest bardzo smutno. No cóż, pokażę to, co jest. No tak jak widzicie, były to dżinsy dużego rozmiaru, dwie kieszenie, to jest tył. Tutaj na dole nawet już wstawiony klin, zrobiony nadruk, ale teraz to nie jest tył. Zmieniłam kształt tej sukienki i to teraz jest tył. Zostawiłam tutaj właśnie tą lejbę, która była i został jedna kieszeń, druga kieszeń jest właśnie ta z maleńkim kieszeń i to jest teraz tył. Rozprułam przyśrodkowy szef i wstawiłam dwa kliny. Jeden już widzieliście, z dżinsu też. I tu teraz jest przód. Zobaczcie. Dołożyłam do górnej części. Dżinsy zostały tak niezmiennie, tylko że teraz bok będzie moim frontem. Na boki dołożyłam dwa kliny. Właśnie wczoraj pokazywałam, jak to zrobić, jak wyciąć te kliny, jak je wszyć, no ale trudno. I teraz zobaczycie właśnie proces twórczy, bo dekoracja to też proces twórczy i być może komuś się przyda. Do góry przyszyłam właśnie taką część. Będę tą sukienkę, bądź nie wiem, spódnicę, jak chcecie, możecie to nazwać, na szelkach. Zrobiłam tutaj nadruk też. Tu jeszcze dodałam dwa nadruki w wyglądzie, nie wiem, kwiatu. No miałam taką serwetę, też pokazywałam Wam, jak to robiłam, ale nie udało się. Więc teraz patrzcie, tak jak wygląda. Powstały tak jak gdyby dwa kwiatki i do tych kwiatków zrobiłam aplikację tak jak zwykle z resztek, bo ja lubię wykorzystywać resztki. I to, co obcinałam, właśnie równałam boki, dół i tak dalej. Zawsze zostają jakieś resztki i to uwielbiam, ponieważ zawsze zostają te resztki w nietradycyjnych kształtach i o to chodzi. Nie muszę na nowo wycinać i główkować, tylko biorę, patrzę na wygląd tego kawałku i przyszyłam. I tu przyszyłam właśnie taką aplikację. Najpierw nie wiedziałam, co dokładnie zrobić, ale kiedy zrobiłam te nadruki, to powstał pomysł, żeby zrobić tak jakby kwiaty. No to do tego dołożyłam łodygi, nogi, ala nogi oczywiście i tak powstała aplikacja, która się uwiązała w całość. Zrobiłam specjalnie brzeg dalej, taki centymetr, no nie wiem, może 7 mm od kraju, żeby to się posipało. Ja
Wczoraj zaczęłam nawet to już tak tutaj wyciągać te nitki, ale słabo to idzie. Natomiast po praniu w maszynie, co zawsze robię w siatce, wiecie dlaczego? Żeby te nitki nam nie odpadły, nie zepsuły nasze maszyny, ale po praniu w maszynie to się ładnie osiepie i będą właśnie takie tutaj motać te nitki i ja to lubię, mi się to podoba. Nie chcę natomiast robić jakieś dziury, przedarcia, nie chcę, co często robię na swoich dżinsach, ale nie w tym przypadku, czyli obejdzie się tylko aplikacją. Tył jeszcze nie dekorowałam, bo jeszcze nie wiem, co powstanie z tyłu. Natomiast wiem na pewno, że chcę tą moją sukieneczkę, spódniczkę odbarwić, czyli zastosuję jak zwykle wybielacz AC, żeby nadać po prostu designu tej spódnicy. To jest tył spódnicy. No i teraz przyszykowałam już wybielacz AC w takiej szklanej miseczce. Biała szmatka, najlepiej biała i najlepiej poliestrowa, bo mniej się niszczy właśnie w takich rzeczach. Cały czas wykorzystuję to. A biała, żeby nie odbarwiała, bo po prostu może odbarwiać i pobrudzić nam naszą rzecz. Więc teraz zobaczcie, namoczę tą szmateczkę w tym wybielaczu i pojadę po wszystkich tutaj miejscach, które chcę odbielić. No i teraz czekamy z 20 minut, czasami pół godziny, w zależności od efektu, który chcemy osiągnąć, czekamy. Początek był nie bardzo przyjemny i było mi bardzo smutno i przykro, ale dzisiaj to chyba widać. Skończyłam to, co zaplanowałam. Sukienka jest zrobiona, bądź spódnica, nie wiem nawet do czego można odnieść tę rzecz. I teraz Wam pokażę. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie mojego wideo, za to, że jesteście ze mną. Bardzo mi przyjemnie, że mogę się dzielić z Wami swoją twórczością i pokazać te rzeczy, które już zrobiłam, a ile jeszcze przed nami. Dlatego nie zapominajcie podpisać się na kanał, zasubskrybować, nacisnąć dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o nowych wideo, a ja będę za to Wam bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze nie jeden raz. A teraz oglądajcie. Życzę Wam dużo szczęścia, moi drodzy koleżanki, przyjaciele i koledzy też oczywiście. the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away.